Witajcie kochani, witam Was serdecznie. Moi drodzy, wybieram się na zakupy, w zasadzie to na sklepy używane pooglądać. Czy coś się kupi, to nie wiadomo. Więc zobaczmy co się dzisiaj przydarzy. Zapraszam serdecznie. Bez sygnatury. Te filiżanki tu już były. Bardzo ładne. Ciekawe, że modelu nie pisze. Villeroy Boch, ale nie ma modelu podanego. Zobaczmy tu jeszcze. O, tu jest Arco-Weiss. Tak się nazywa, Arco-Weiss. Jeszcze mamy tutaj 3 razy trio. Tu mamy Zeltman za 4,50. Tu u góry mamy Felda. A tu na dole mamy Bawarię. Fajne, ładne. Tu mamy jakiś taki serwis, ale nie ma sygnatury. 50 centów sztuka. I tu mamy jeszcze takie fajne mini filiżanki z 2 dzieci. Też niesygnowane. 50 centów. A tutaj mamy taki złocony serwis Kala. Nie znam w sensie tego serwisu, bo Kalę to znam. Ile to kosztują? 50 centów sztuka. Tu mamy bardzo ładny wazonik. Zobaczcie, jak jest pięknie pomalowany. Ręcznie. Ma tu napisane Grazia, chyba włoskie. I Vamenta. Kurczę, zawsze tak przyklejają te ceny. On jest tutaj ubity zresztą. Ja go też nie kupię. Ale wydaje mi się, że włoskie. Bardzo ładne. Tu też jest u góry ubite. Jeszcze mamy takie 2 wazoniki. 2 wazoniki śmieszne, nowoczesne. 50 centów jeden. Jakieś małe kaktusy na przykład. Kojarzą mi się ze sklepem Ernsting Family w Niemczech. Myślę, że są z niego. Nie wiem, gdzie te garnki postawić. Tu mamy taki fajny pojemnik na druty prawdopodobnie do szycia, ale pusty. 50 centów kosztuje, ale myślę, że jest na druty do szycia. Bardzo fajny pomysł. Garnek 6,50, ale taki już wysłużony. Takie domki już kiedyś widziałam, to się wiesza na ścianie. 2,50, tutaj ma haczyk. I ta kurka mi się tu podoba. Zobaczcie, jak ona się fajnie składa. W takie ząbki wchodzi. Słodkie to. Taka kamionka. Tu nawet jakaś marka chyba jest. Ale nie wiem, trzeba by sprawdzić. 2 euro kosztuje. O, fajna. Kurka mała. Tu mamy takie pojemniczki po 50 centów. No, taki świecznik. O, tu mamy taki obrazek Maryi z Dzieciątkiem. Trochę tu przybyło od wczoraj, bo wczoraj tu byłam. Tu są takie ładne, chyba do herbaty. Trochę na chińskie wyglądają. Takie, wiecie, czarki do picia herbaty. 50 centów sztuka. I tu taki nowoczesny Winterling po 2 euro. O, to jest ładna łyżeczka. Estée Dalfour. O, tu mamy Villeroy Boch. Takie małe do Nespresso. 2,50. 4 euro. Taki
pojemniczek, ale nie otworzę jedną ręką. Słoniki drewniane. Kiedyś pamiętam, że gdzieś słyszałam, że jak się zbiera słoniki, to powinno się zbierać takie, co mają trąbę do góry, bo wtedy przynoszą szczęście. Co wy na to? Spotkaliście się z czymś takim? Fajna kaczka z drewna. Miała jakąś tu nalepkę, ale już nie ma. 7 euro. Tutaj mamy Chibo. Tutaj mamy Chibo. Czekajcie, powiększę ekran. O, takie mamy do lodów. Być może. Jest to Chibo. O, tutaj jest nalepka TCM, czyli Chibo, a tu u góry mamy takie, więc podejrzewam, że to jest komplet chyba. Chociaż tutaj nalepek nie ma, więc niekoniecznie. Co tu jeszcze jest na tym szkle? Do kawy, takie ładne, po 50 centów. Albo do wody, też są ładne. Albo do drinka. Do whisky z kolą na przykład. Tu mamy takie wysokie w serca za 2,50. Do szampana, na walentynki na przykład. O, tu mamy jeszcze takie kolorowe szkło. 50 do wódki. 50 centów sztuka. Mam jeszcze te angielskie. Ktoś już kupił 2 albo 3, bo z tego co pamiętam to było więcej. I tu mamy taką małą paterkę, tacę raczej. Można na niej coś ładnego postawić. Na przykład 6 lampek do czegokolwiek, do likieru, coś małego. Będzie ładnie wyglądało w witrynie. 2,50 taka taca. Tu jeszcze wam pokażę, bo jeszcze jestem w sklepie, ale już je odebrałam. Bo one były w takiej zamkniętej witrynie. Takie perły za 9,50. Zobaczcie, jaki piękny dźwięk dają. Takie kolorowe troszkę i mają fajne zapięcie, bo mają zapięcie na magnes, widzicie? O, bardzo fajne zapięcie, bardzo wygodne. Kupione. To jest Thomas, ale to chyba nie jest Thomas. Są strasznie rozmazane te sygnatury tutaj. Tetał, kojarzy mi się z Tetał. Tu mamy Rosenthal, tylko myślę, że to jest chyba do jajek. Tutaj chyba brakuje góry, czyli zamknięcia, wieczka. Może ktoś już filiżanki wziął, bo został tylko mlecznik, Rosenthal. I zostało parę talerzy. Takie nowoczesne bym powiedziała. Co tu mamy jeszcze? Zamówiłam sobie lampkę, moi drodzy. Lampkę do sprawdzania uranu. Ale jeszcze mi nie przyszła. Może jak będę ze sobą cały czas nosić, to nie zapomnę jej z domu. Tu jest bardzo ciężka misa. 7,50. Kryształowa. Co tu jeszcze mamy? Takie ładne do sosu na przykład po euro. I ładny dzbanek też mamy. Fajny na herbatę za 50 centów. A tu u góry też mamy jakiś kryształ za euro 50. Tu jeszcze u góry są jakieś i niżej. Te są ciekawe. Takie trochę jak Murano Medici. Całkiem możliwe, że są euro 50. Tak mi coś wydaje się. Czekajcie, ja sobie sprawdzę. No więc według internetu jest to Bohemia, Czechosłowacja, ale w dotyku są całkiem jak Murano Medici. Tu jeszcze mamy jedno ładne. O takie. 50 centów. Ale tylko 4 sztuki.
Takie słoniczki, pieprzniczki. Co tutaj mamy? Czyżby to nie jest Pyrex przypadkiem? Znacie Pyrex firma? O właśnie, Pyrex. Angielska, bardzo dobra firma. Mam jeden taki pojemnik. To jak się on trzyma, to jest szok. One są bardzo dobre. I bardzo dobrze się myją w zmywarce. Nic się z nimi nie dzieje. Tu mamy takie ładne zestawy. Tu jest tylko jeden taki. Te też są po 50 centów z takim paseczkiem. Taki rozkompletowany jest ten zestaw. Ale tych na przykład jest akurat ponad 6. Te są też ładne. Tych jest tylko 3 niestety. Komuś się porozbijał. No tu zobaczcie, jakie mamy fajne mieszadła. Jeden jest rozbity z taką pszczółką i kwiatkiem. Fajne. Jak komuś coś spada chyba. O, tu ma piękną paterkę. Za 2,50. Tu mamy jeszcze na dole takie pojemniczki do zapiekania. 3,50. A ta większa, a ta mniejsza z pokrywką 4,50. Tutaj oglądam te półki i widzę jedną szklankę. Ja już te szklanki mam. Kiedyś kupiłam na Flomarku. Nie wiem ile ich mam, ale na pewno nie mam ich 6. 5 albo 4, więc biorę. Dodatkową 2,50 sztuka. Co tu jeszcze na dole mamy? O, tu mamy takie ładne do łyski być może. Oglądam sobie tutaj trochę biżuterii. W sumie dawno nic nie kupowałam. Chociaż nie. Kupowałam ostatnio kupowałam perły. Ale zobaczcie na te. Te są ciekawe. Nie są stare. Ale fajne, takie długie. Na przykład na urlop. Bardzo ładnie by te sukienki wyglądały. Co tu jeszcze mamy? Te są chyba dla mnie już za bardzo czerwone. Co tu jeszcze mamy? Pierścionki. Bransoletki. O takie. Broszki. Tu mamy taką bransoletkę z masy perłowej. Też mi się ten mi się podoba. Naszyjnik i on kosztuje 5 euro. Bardzo ładny. I tu chyba już więcej nic nie ma ładnego. Takie sztuczne wszystko, wiecie. Jeszcze taki jest. Ten może mieć coś z bursztyna. Ten jest ładny.
kochani, witam Was serdecznie na kanale Włóczykije. Ja mam na imię Kasia i to ze mną oglądacie te piękne flomarkty w Niemczech i sklepy używane i znajdujemy czasem tam perełki, czasem jakieś inne ciekawe rzeczy, czasem do domu. Różnie bywa, nie jak zawsze kupujemy antyki i starocie, które lądują w witrynie. Czasem jest tak, że kupujemy takie rzeczy, które po prostu służą nam w domu, w kuchni, bo nam się coś zbiło i zepsuło i trzeba kupić jakąś nową albo starą rzecz, która jeszcze nam trochę posłuży. I tak właśnie dzisiaj było. Dzisiaj kupiłam coś, co musiałam zastąpić, bo z czasem, wiecie, czasem coś się zbije w domu, czasem obtłucze i wygląda brzydko i trzeba by było wymienić to na jakąś inną rzecz. I ja tak właśnie szukałam takich miseczek większych, myślę, że jakichś takiej wielkości. Chciałam, żeby to były miski, które też można wsadzić do mikrofali, do pieca, może niekoniecznie do pieca, bo ja w sumie mało piekarnik używam, ale chciałam, żeby to było dość uniwersalne i duże, żeby można było w tym sałatkę na przykład zrobić albo przygrzać mięso. I moi drodzy, udało mi się, nie wiem czy znacie markę Pyrex. Marka Pyrex z Anglii, z Wielkiej Brytanii. Moi drodzy, działa od lat 20. XX wieku. Ja mam dwie takie misy, o takie. Jak nie słyszeliście o takich misach, a w ogóle o tej marce, to polecam zainteresować się, dlatego że rzeczy od tej marki są bardzo trwałe. Jak ich nie rozbijecie, to ich nic nie ruszy. Ja mam jeszcze jedną taką misę. Ta jest, słuchajcie, zwykła, bo ona jest taka delikatnie błyszcząca ze środka, ale widzicie z zewnątrz ma trochę ten wygląd inny. Jest to, słuchajcie, borokrzemionkowy skład, z czego to się robi. I to jest bardzo trwałe, można to podgrzewać w piecu. Ja mam jeszcze jedną taką, ale nie wiem, czy uda mi się teraz ją wyciągnąć. Uda mi się. Ja mam jeszcze taką i ona ma, myślę, znaczy u mnie oczywiście, u mnie ona jest na pewno z 15 lat i moi drodzy, z nim się nic nie robi, kompletnie. I ona tak fantastycznie się zachowuje po zmywarce, bo ja większość jednak rzeczy myję w zmywarce, to po prostu wkłada się i ona się tak pięknie umyje, nigdzie się nie obtłucze. Także wierzcie mi, że bardzo warto kupować nie takie, słuchajcie, Steady, gdzie to jeszcze można kupić takie, ten Kik. Myślę, że jakieś takie tego typu sklepy, wiecie jakie zresztą, te takie nowoczesne. Kupcie sobie, jak będziecie mieli okazję, coś marki Pyrex. Ja Wam napiszę tutaj tą nazwę jeszcze na ekranie. Ja mam w tej chwili tą starą, którą mam już kupę lat i mam jeszcze dwie takie, jedna mniejsza, druga większa. Ta mniejsza kosztowała, ta mniejsza kosztowała 3,5 euro, a ta większa 4,5 euro. I moi drodzy, to jest inwestycja na lata. Bo teraz jest tak, że jak się coś kupi nowego, to bardzo często zaraz jest to gdzieś obtłuczone. Nawet człowiek nie zauważy, a jest zaraz coś obtłuczone. Nawet nie wiadomo kiedy, nie? A z tym właśnie tak nie jest, bo ten produkt i ten stop, ten borokrzemionkowy jest tak mocny, że z tym się nic nie będzie działo i można to też bardzo dobrze podgrzewać w piecu. Także nie wiem do ilu stopni, ale ja nigdy na to nie zwracałam uwagi, do ilu stopni. Nigdy się nic z tym nie zadziało. Także bardzo fajny zakup, rzadko spotykam. Myślę, że są w polskich sklepach bądź na polskich flomarktach czy na polskich targach. Na pewno, tylko trzeba zwrócić uwagę, bo ta sygnaturka jest tutaj, słuchajcie, tak wytłuczona troszkę. Może uda mi się to pokazać. Widzicie? Pyrex England. Tak to wygląda. Nie jest to, słuchajcie, taki antyk, który składa się do witryny i on stoi się na niego patrzy. Jest to bardziej taka użytkowa rzecz, ale bardzo wartościowa i naprawdę polecam, bo jest, jak się kupi, to się ma. Nie trzeba drugi raz wydawać pieniędzy. No chyba, że spadnie na podłogę, na kafelki, no to wiadomo, to się nic nie uda zrobić. Po prostu trzeba kupić nowe. Moi drodzy, drugą rzeczą, dzisiaj takie bardziej użytkowe rzeczy, bo takie mi się trafiły. Wiecie jak to jest z takimi sklepami. Kupuje się to, co się trafia, a nie to, co by się do końca chciało. Moi drodzy, dzbanek.
Ja kocham dzbanki, jak najbardziej kocham dzbanki, mam ich trochę. Jak to dzbanki od czasu do czasu się tłuką, czasem jest tak, że naleje się gorącej wody i jednak pęknie, chociaż niby jest odporny. Ten był bardzo, myślę, że jest taki bardzo, ma piękną formę, naprawdę piękną formę. My, moi drodzy, pijemy dość dużo herbaty, w związku z tym u nas takie dzbanki jak najbardziej się sprawdzają i trzeba je co jakiś czas wymieniać, bo niestety tłuką się, pękają i zdarza się różnie. Natomiast najbardziej mi się sprawdzają dzbanki, jeżeli kupuje się taki dzbanek z byłego ekspresu do kawy. Wiecie, one mają wtedy taką czarną, brązową przykrywkę. Ja te przykrywki przeważnie wyrzucam, bo one mi są niepotrzebne, ale one są najtrwalsze jakoś tak, są bardziej widocznie trwałe na gorąc. Słuchajcie, 50 centów, bardzo niewiele. A dlaczego? Dlatego, że pani powiedziała, że nie ma przykrywki, dlatego jest taki tani. Cóż, dla mnie przykrywka jest niepotrzebna, więc tym bardziej skorzystałam, dlatego, że był tak bardzo tani. Moi drodzy, następną rzeczą jest szklanka. To jest jedna szklanka, o taka. Można się kłócić, czy jest to Mille Fiori Murano, czy jest to Leonardo. Trudno powiedzieć, ale ja Wam pokażę drugą. Przyjrzyjcie się. Ta jest z Flomarktu, te kupiłam, mam ich 5, te kupiłam na Flomarkcie kiedyś, a ta jest właśnie z tego sklepu używanego i powiem szczerze, że jak mam tak w ręce, to wydaje mi się, że to jest Murano, a to nie. I to jest pewnie Leonardo, bo słuchajcie, te krążki tutaj, one są tak bardzo płytko, one są tak jakby troszeczkę nalepione. Natomiast tutaj, zresztą ta szklanka zupełnie inaczej też wygląda, wystarczy się przyjrzeć, nie? Jak była jedna w sklepie, to wydawało się, że jest to samo, ale absolutnie nie jest. Te tutaj są, tak wiecie, takie wypukłe. One są tak głęboko jakby wpuszczone w to szkło i to już o tym świadczy, że to jest Murano, bo to nie jest takie proste, ponoć te takie płatki wpuścić głęboko w szkło. Także te są stare, te są Murano, a ta jedna niestety nie, ale jak je postawię razem na stole, to chyba nikt nie zauważy, tylko ja podejrzewam. Jak to ja? Moi drodzy, co ja jeszcze kupiłam? Jeszcze kupiłam piękne bombki. Mówiłam ostatnio, że już tak w sumie zbliża się czas świąt wielkanocnych. Mamy jeszcze mniej więcej trochę do świąt wielkanocnych i tak sobie pomyślałam, że pewnie nic nie będę kupować, bo po co, skoro mam tyle w domu. Znaczy w sumie na Wielkanoc tak dużo nie mam, bo to tak zawsze jest jakoś mniej na Wielkanoc tych rzeczy, ale nie mogłam się oprzeć tym, pokażę Wam te bombki. Po prostu są przepiękne, zobaczcie. O, takie bombki, no cudowne są. Takie, one są wyklejane jakby takimi, coś jak obrus taki, wiecie, dziergany, coś takiego. Mam takie 3 i myślę, że takie bombki spokojnie można powiesić na baziach, bo nie są ciężkie, zupełnie nie są ciężkie. Jedna kosztowała euro. Ja mam takie 3. Szkoda, że nie było więcej, ale są bardzo ładne. No, wyjątkowo ładne. Piękne. Tak, moi drodzy. Jeszcze jest coś, co już żeście widzieli i nawet bardzo żeście chwalili, a mianowicie te korale, a w zasadzie to perły, nie korale. Moi drodzy, ostatnio je miałam po Flomarkcie założone z czarną bluzką. Dzisiaj mam białą bluzkę i te same perły, bo te perły właśnie w tym filmie powinny być zaprezentowane ze względu na to, że ja je kupiłam właśnie na tych zakupach. No ale wiecie jak to jest, ja lubię coś założyć, więc założyłam je i nie pomyślałam, a myślę, że Wam nie przeszkadza, że mam je drugi raz i pokażę Wam je z bliska w tym razem. One się fantastycznie zamykają, bo mają, widzicie, taki magnes. Jest to naprawdę bardzo wygodne. Jak wyglądają? Zobaczcie, piękne są. Naprawdę są śliczne. Śliczne, ciężkie. One są, moi drodzy, zimne, jak się je zakłada i ciężkie. Ale jak się założy, to sekunda i są cieplutkie.
nie są ciężkie tak, żeby przeszkadzały, żeby wiecie, no cały czas się je czuło na szyi, absolutnie. Są takie, no ja nie wiem, w życiu nie myślałam, że tak bardzo będę lubić kiedyś perły. Kiedyś się mówiło, że perły się nie powinno nosić, bo perły przynoszą łzy. Absolutnie w coś takiego nie wierzę, w ogóle nie wierzę w takie rzeczy, że coś może przynieść pecha. Nie ma co sobie za bardzo w głowie takimi rzeczami mieszać, bo to nie ma potrzeby. Powiem szczerze, że są piękne. Myślę, że będę je nosić z chęcią. Naprawdę robią taki efekt wow. Kosztowały, słuchajcie, niecałe 10 euro. Natomiast były wyjątkowo tanie, jak na takie perły, bo ja już parę pereł kupowałam tutaj w Niemczech w życiu w sklepach używanych i przeważnie są dużo droższe. Nawet te używane, więc ta cena akurat jest bardzo, bardzo niska jak na perły. Moi drodzy, i ostatnią rzeczą jest coś, co w zasadzie nie jest z Flohmarktu. Chyba to jest wszystko, no. Co w zasadzie nie jest z Flohmarktu, tylko ze sklepów używanych, ale skoro, moi drodzy, idą święta wielkimi krokami już jakby i myślę, że tutaj u mnie wypadałoby już coś na tym stole zrobić, jakieś dekoracje wielkanocne. Już naprawdę czuję nawet tego, wiecie, ten taki vibe, że tak powiem, że już jest najwyższy czas na to i kupiłam sobie dzisiaj w sklepie, w zasadzie to kwiaciarni, taki koszyk. No myślę, że jest bardzo ładny, ręcznie robiony, z takimi uszami. On ma tutaj takie poprzyklejane jakieś takie te. Wydaje się krzywy, ale nie, bo on jest tak specjalnie zrobiony, żeby to jedno ucho było trochę niżej. Także myślę, że coś w nim posadzą. No to też folię na dole, widzicie? Taki jest trochę ala, nie wiem jak to nazwać, wiklinowy. To nie jest wiklina, to jest jakiś taki sznurek, ale niech będzie. I tu ma taką też ładną szlajfkę. Szlajfkę? Mówi się tak szlajfka po polsku? Chyba nie. No w każdym razie poprawcie mnie, jeżeli szlajfka to nie jest po polsku. Jest tutaj folia, więc mogę coś tu posadzić, może jakieś hiacynty. Myślę, że hiacynty by to bardzo ładnie wyglądały. Zobaczymy. Myślę, że koszyk naprawdę się fajnie prezentuje i taki typowo wielkanocny, także moi drodzy, takie były moje zakupy. Myślę, że całkiem niezłe. Trochę mnie zaskoczyła ta szklanka, która ukazała się nie Murano, ale mam do czego przyrównać, więc to widać od razu wtedy, że to nie jest do końca to. Moi drodzy, ja Wam dziękuję za dzisiaj. Jak się podobało, łapka w górę, subskrypcja koniecznie, bo oglądacie, a w statystykach widzę, że połowa ludzi ogląda, ale nie subskrybuje. No dlaczego? No dlaczego, kochani? No przecież trzeba. Trzeba, nic nie kosztuje, więc róbcie to, moi drodzy. Widzimy się w niedzielę na Flohmarku. Także do usłyszenia. Pa!